Mury obronne w Strzelcach Krajeńskich pierwotnie miały długość 1700 metrów, ale do dzisiaj zachowało się ich 1640. Brakuje tylko 60 metrów, więc to jest naprawdę udane zachowanie długości murów. Ale w murach znajdowało się też 38 baszt. I jedną z takich baszt, tą najważniejszą, basztę czarownic, basztę więzienną, właśnie wam w tym momencie pokażę. Nie jest to zbyt bezpieczne do zwiedzania miejsce, ale bardzo fajne. Zamknąć muszę tutaj za sobą koniecznie drzwi, żeby żadne dzieci nie weszły i nie spadły z drabin, które za chwileczkę wam pokażę. A oto baszta więzienna. Czemu baszta więzienna? No oczywiście dlatego, że więziono tutaj więźniów za karę, łobuzów, przestępców, pewnie tych, co nie płacili alimentów. To wejście, którym wszedłem, ono pierwotnie nie istniało, zostało wybite dużo później. Więźniów do wieży, do baszty więziennej spuszczano na linię z pierwszego piętra. Spróbuję tutaj wejść, żeby wam wszystko ładnie pokazać. Baszta była więzieniem gdzieś tam od końca XVI do końca XVII wieku, a później przerobiono ją na basztę prochową, czyli składano w baszcie zapasy prochu. Była wielokrotnie przebudowywana. Tutaj na przykład widzicie zabudowane wyjście na mury. O, jest jeszcze czarownica. O czarownicach opowiem za chwilkę osobno. Mówiłem wam o tym, że baszta nazywa się basztą więzienną. No i o tym, że pierwotnie wejścia na samym dole nie było. Więźniów na górę wciągano tym oto, takim podobnym, no bo to wiadomo, nie ten kołowrotem, a później spuszczano do ziemi taką oto dziurą. Ciężko. No i siedzieli sobie tam w piwnicy, aż wysiedzieli to, co mieli wysiedzieć. Niektórzy już na zawsze, a niektórzy, jak swoje odsiedzieli, to wychodzili na zewnątrz nauczeni rezonu. Po tym, jak Strzelce Krajeńskie stały się polskim miastem, baszta więzienna przez kilkadziesiąt lat była niedostępna dla zwiedzających. Jej wnętrze było niedostępne. Ale w lipcu 2020 roku, czyli całkiem niedawno, zakończył się remont, dzięki któremu kilkanaście razy w roku do baszty możecie wejść. Nie jest ona czynna cały czas. Może teraz na chwilkę wyłączę oświetlenie. Nie wiem, czy coś widać. Nie, jednak włączę. Baszta nie jest cały czas czynna. Dla zwiedzających jest otwierana okresowo. Jeżeli będziecie chcieli ją zwiedzić, to najlepiej zadzwońcie albo udajcie się do Biura Informacji Turystycznej, tutaj znajdującego się na mieście, i albo dowiedzcie się o dostępne terminy, albo, i to jest bardzo fajne,
umówcie się po prostu z przewodnikiem na indywidualne zwiedzanie. Mury obronne Strzelec Krajeńskich zbudowane są z kamienia, ale baszta, jak widzicie, ponieważ była nadbudowywana dużo później, zbudowana jest z cegły i zachowały się stare cegły z odciskami między innymi zwierząt. To jest bardzo fajna ciekawostka, zobaczcie. Te odciski trudno do końca zidentyfikować, z jakiego zwierzęcia pochodzą, ale osoby się na tym znające, no ja niestety się nie znam, mogę co najwyżej powiedzieć, że to są pewnie odciski psa albo niedźwiedzia, raczej nie niedźwiedzia, nie. Osoby, które profesjonalnie się zajmują identyfikacją łap, twierdzą, że to jest odcisk łapy rysia. No i skąd ryś? Skąd odcisk łapy rysia na cegle? Otóż stąd, że cegły, żeby nabrać swojej twardej konsystencji, musiały sobie leżakować. Leżakowały sobie tutaj gdzieś pod murami, na łąkach, na polach, a w nocy łaziły sobie tutaj różne dzikie zwierzęta, między innymi po rysiach. Po cegłach, rysie znaczy się. Rysie maszerowały po cegłach. O, a tu jest jeszcze jedna ważna cegła z podpisem, zaraz będzie widać, z podpisem prawdopodobnie budowniczego wieży. Do końca nie udało się tego podpisu rozszyfrować, bo te literki są takie bardzo zagmatwane, ale jest wyróżniona i tutaj sobie stoi. No dobrze, czas wchodzić troszkę wyżej. Jak widać, zwiedzanie baszty, wieży, tak mówię raz tak. Prawidłowa nazwa baszty jest czynnością dosyć skomplikowaną i chyba nie dla każdego. O, proszę. Bo wchodzimy po drabinach. Więc jak ktoś się boi drabin albo wysokości, no to nie tak koniecznie powinien tutaj się wdrapywać. O, tu już chyba mogę na chwilkę światło wyłączyć. Pierwotnie wieża nie miała swoich kondygnacji. Była jedną wielką dziurą, aż tam na sam dół. No i oczywiście nie było oświetlenia. Ale gdy wieżę remontowano, to postanowiono zrobić przyjemność turystom i żeby nie była jedna wielka, długa drabina, to zrobiono kilka takich troszkę sztucznych kondygnacji, że dzięki czemu można sobie faktycznie fajnie pochodzić. A na każdej z tych kondygnacji są okienka, przez które wpada troszkę światła i takie jedno okienko z fajnym widokiem na mury wam właśnie pokażę. No dobrze, do samej góry już coraz bliżej. Zaczynam wierzyć w to, że jednak nie wpadnę. I właśnie w tym momencie, jak w to wierzyłem, to się głową zahaczyłem. To już jest ostatnia kondygnacja. Znowu muszę zapalić światełko. Okej. I to mamy takie fajne sklepienie. Ale to jeszcze nie koniec wycieczki. Możemy wejść jeszcze kawałeczek w bok. Jakbyście się bali pająków, to też nie jest dobre miejsce dla was. No i powoli krótka wędrówka na szczyt baszty. Moja krótka wędrówka na szczyt baszty dobiega końca, ale jestem ciekaw, co czeka mnie na samym finiszu. Spróbujemy wyjść przez to wąskie okienko. Ostatnio się trochę odchudzałem, więc powinno mi się udać.
To nie są proste sprawy. Bardzo fajnie. Aczkolwiek troszkę ślisko i niebezpiecznie, więc nie wiem, czy to miejsce jest dla wszystkich udostępniane. Na pewno musicie zachować bardzo dużą ostrożność, jeżeli udałoby wam się tutaj dotrzeć. A przed nami panorama Strzelec Krajeńskich. Za chwilę dalszy ciąg programu, a teraz troszkę muzyki. Strzelce Krajeńskie to niewielka miejscowość, licząca sobie około 10 000 mieszkańców, położona niecałe 30 km na północny wschód od Gorzowa Wielkopolskiego. Miejscowość powstała w 1272 roku i wtedy właśnie została ogrodzona murami, kamiennymi murami, które są bohaterami dzisiejszego odcinka. W ten sposób wygospodarowano przestrzeń około 24 hektarów, w której zbudowano miasto. Tak jak wam mówiłem, mury obronne w Strzelcach Krajeńskich mają 1640 metrów długości. To naprawdę bardzo dużo. Tym więcej, kiedy uświadomicie sobie, z czego są zbudowane. A zbudowane są ze zwykłych polnych kamieni. I można byłoby powiedzieć, no i co w tym takiego niezwykłego? Otóż to, że naprawdę nie jest to łatwo znaleźć tak dużo polnych kamieni. Wyobraźcie sobie, policzcie sobie, ile ich było potrzeba, żeby wybudować to, co tutaj widzimy. 1700 metrów długości, bo w oryginale miały mury 1700 metrów, na 1,5 metra grubości, na 9 do 10 metrów wysokości. Łatwo policzyć. 1700 razy 1,5 to jest, proszę Państwa, i 850, 2500 metrów kwadratowych razy 10 to jest 25 000 metrów kwadratowych kamienia minus 15%, 250, 22 000 metrów sześciennych kamienia. Tego nie kupicie w Castoramie. Ktoś to musiał chodzić po tych polach i zbierać. Kamienie nie rosną jak śliwki na wierzbie. I przyznać wam muszę, że jestem bardzo mile zaskoczony trasą turystyczną, która wiedzie wzdłuż murów. Można się bardzo fajnie tędy przespacerować. 1,5 kilometra. Idealnie, żeby przejść się z rodziną podczas jazdy na przykład nad morze. Zatrzymać się w Strzelcach i przespacerować. O tym, że tutejsze procesy czarownic to nie były zwykłe figle, migle, ani jakaś tam po prostu legenda, świadczy ten posążek czarownicy. W 1550 roku tutaj w Strzelcach Krajeńskich aresztowano pewną starszą damę i oskarżono ją o czary. O to, że nabrała z miejskiej studni wody do dzbana, zatruła ją wywarem, jakimiś ziołami i chciała otruć burmistrza. Proces toczył się, oczywiście winę jej udowodniono i biedną kobietę spalono na stosie na wzgórzu Wisielczym, które tutaj niedaleko opodal miasta sobie stoi. Nie ma co żartować z procesami czarownic. No i cóż, moi drodzy, tym miłym akcentem i tym fajnym, rozpościerającym się ze szczytu wieży więziennej baszty czarownic
kończę kolejny odcinek mojego serialu podróżniczo-historyczno-przygodowo-budowlanego Kamień na Kamieniu. Zapraszam Was do odwiedzania mojego bloga 40 lat i do piachu.pl. Ci, którzy lubią tego typu zabytki, znajdą więcej takich filmów w dziale Kamień na Kamieniu, a ci, którzy lubią podróże, małe i duże, we wszystkich innych działach. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mi bardzo. Cześć.